Cześć! Kolejne prace na budowie. Troszkę się rozpogodziło, zelżał mróz, więc można kontynuować prace związane z ocieplaniem ścian. Tutaj widzicie już prawie skończoną ścianę północną i częściowo zachodnią. Ściana frontowa już również prawie w całości opatulona. Od strony południowej dopiero buduje się rusztowanie, no i również będzie ocieplana ściana szczytowa. Zależy wszystko od pogody. Kiedy pogoda nie sprzyja pracom na zewnątrz, no to robotnicy pracują sobie wewnątrz. No i oczywiście widać efekty. Tutaj jak zwykle rozgardiasz. No ale zobaczcie, w ostatnim odcinku, jaki mieliście możliwość obejrzeć na moim kanale, nie było jeszcze tych płyt. Był tutaj taki labirynt kabli i przewodów. Teraz jest już gotowy, prawie gotowy sufit. A widzieliście może, jak pracuje maszynka do cięcia styropianu? Jeśli nie, no to macie okazję sobie podejrzeć. Właśnie w taki sposób. Taka oto linka bardzo delikatnie i precyzyjnie rozcina taką styropianową kostkę. No i po chwili piękny, odcięty kawałek może wędrować na ścianę szczytową. Teraz fachowcy dokładnie poziomicą sprawdzają, czy jest wszystko równo. A co poza tym? No, tak to jest na budowie, że wokół tej całej budowy tworzy się dużo bałaganu. Zobaczcie, tutaj mój śmietnik już powoli się zapełnia, no i nie mam gdzie dawać tych wszystkich kolejnych powstających śmieci. Dlatego od czasu do czasu staram się te śmieci jakoś posegregować i takie, które nadają się do wyrzucenia do takiego zwykłego śmietnika, zabieram, no i wyrzucam, robiąc w ten sposób miejsce na kolejne śmieci. A nie uwierzycie, co fachowcy wyrzucają do tych worków. Wyrzucają na przykład projekty budowlane, gdzie są dane inwestora. Mi się to akurat nie podoba. Dlatego często biorę te worki, wysypuję, no i segreguję te śmieci, które tutaj są i które można wyrzucić do takich zwykłych śmietników. Spójrzcie, co tutaj wszystko można znaleźć. Całkiem dobre rzeczy. Na przykład tutaj nowiutki włącznik światła. No co, nie przyda się? Tym bardziej, że jest oryginalnie zapakowany. Pewnie, że się przyda. Tutaj na przykład ładowarka do Makity. Pewnie wkrętarki. Myślę, że elektrycy przypadkowo ją tutaj wrzucili, no bo im się zawieruszyła. Dużo trytytek, które również się przecież przydadzą. No i zobaczcie tutaj, tylko przybliżę kamerę. Spójrzcie, całkiem dobre śruby, całkiem dobre podkładki. Po prostu fachowcom one już nie są potrzebne, no i wyrzucają. Tutaj siatka, ona pewnie się nie przyda. Co tu jeszcze mamy? O, znowu trytytki. A trytytki przecież zawsze się przydają na budowie. Dlatego je sobie akurat zostawię. No co tu jeszcze znajdę? O, tutaj na przykład takie mocowanie do kabelków, które można gdzieś tam przybić na gwózdek. Też oryginalne, chociaż nie tutaj się wysypują. No ale jest ich całkiem sporo, więc na pewno jeszcze będzie można wykorzystać w trakcie budowy.
Tutaj nie wiem co to jest. Jakiś żel energetyczny. Nie wiem do czego służy, bo nie jestem elektrykiem, ale zobaczcie. W oryginalnym opakowaniu. Jak to wygląda w środku. Są tutaj jakieś dwie buteleczki. Patyczek pewnie do mieszania. No i robi się jakąś miksturę. Tym bardziej, że jest tutaj taki pojemniczek z miarką. No co, zostawię, a potem się dowiem, do czego to może służyć. Tutaj jeszcze mamy jakąś siateczkę, reklamówkę. Co jest w środku? No też jakieś takie chyba do kabelków. Zobaczymy jak to wygląda. No i zobaczcie, nówki. Czasem mogą się przydać. Człowiek nie ma, musi biec do sklepu budowlanego. No a tutaj takie coś można znaleźć na śmietniku. Oj, ci fachowcy tyle skarbów wyrzucają. Tutaj jeszcze znalazłem, co to może być. Trochę mokre pudełko, ale w środku jest wszystko zafoliowane, czyli nówka. Tak to wygląda. Jeszcze nie wiem co to jest. Jakiś ogranicznik przepięć. No, czyli jakaś typowa elektryczna rzecz. No nic, schowam i zachowam. Może kiedyś akurat się przyda. Zobaczcie, tutaj do słoiczka wszystkie te nakrętki, śrubki, podkładki pozbierałem. Jakby tego wszystkiego było mało, no to jeszcze jedną tutaj torebeczkę znalazłem. Co tutaj mamy? To są chyba jakieś śruby do betonu. No co, jakby ktoś potrzebował, no to musi biec do sklepu, a taka paczuszka pewnie kosztowałaby kilka złotych. Zatem ja sobie również sypię zawartość tej torebki do słoiczka. Pewnie się przyda, no bo budowa jeszcze nie jest zakończona, a gdy się już zakończy i uznam, że to wszystko nie jest mi potrzebne, no to myślę, że również wyrzucę. Tutaj ta torebka nawet jest ze znanego marketu budowlanego. No dobrze, słoiczek się napełnił. Będzie pewnie potrzebny drugi. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj wyszukam. Tutaj jeszcze coś znalazłem. Nie mam pojęcia, co to jest, ale pewnie coś związanego z elektryką. To może wy mi podpowiedzcie. Dla mnie najważniejsze z tej całej segregacji było to, że pozbyłem się z tego worka projektów budowlanych z moimi danymi osobowymi. Trzymajcie się. Cześć.